Znajdujemy się na Kokoro Cup 17. Dzisiaj wielka feta karatecka przed nami, ponieważ wystąpią tutaj naprawdę niesamowici i najlepsi zawodnicy z całego świata. Między innymi Anton Zimarew, między innymi Władimir Artiuszyn czy Dawid Myskaladze, więc naprawdę będzie się działo. Oprócz nich z Polski Marek Odzeniak oraz Artem Akimenkow oraz dwóch reprezentantów Japonii. Oglądajcie do końca. Dzisiaj próbowałem siebie troszeczkę w innej wersji. Bardzo mnie pozytywnie zaskoczyli Japończycy, którym upatrywałem triumfatora dzisiejszych zawodów. Jest to szeroko znane nazwisko w świecie karate. Kategoria Open wymaga od zawodników największego poświęcenia i ogromnych umiejętności, ale przede wszystkim odwagi. Życzę wszystkim zawodnikom dzisiaj doskonałej formy, którą będą mogli zaprezentować podczas turnieju. Artem, jak wrażenia po twojej walce? Jak się czułeś? Fajne doświadczenie, fajna walka. Dzisiaj próbowałem siebie troszeczkę w innej wersji, bardziej siłowej. Niestety przegrana walka, ale próbowałem jednak w tą stronę siłową iść. Co sprawiło ci najwięcej trudności w tej walce? Przede wszystkim troszeczkę zabrakło mi kondycji. Miesiąc temu byłem mistrzostwem Europy w Wrocławiu. Troszeczkę jestem w innym teraz okresie przygotowawczym. Zabrakło tej kondycji ewidentnie. Shihan, jesteśmy po pierwszej rundzie turnieju. Jak Shihan oceni poziom walk? No, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyli Japończycy. Naprawdę są rewelacyjnie przygotowani. Myślę, że przynajmniej jeden mógł walczyć dalej. No i troszeczkę żałuję, że Markowi niewiele zabrakło, bo tak naprawdę przy odrobinie takiego, nie powiedziałbym obiektywizmu, bo obiektywnie Marek był słabszy, chociaż jakbyśmy popatrzyli na przebieg wszystkich walk i tak dokładnie ocenili, to wcale nie jest powiedziane, że Marek przegrał te walki, więc równie dobrze mógł wygrać, tak jak przegrał, to sędziowie to wskazali. To troszeczkę mnie smuci, w końcu jesteśmy gospodarzami, ale z drugiej strony uważam, że sytuacja taka, że nie myślimy tylko o sobie, ale staramy się być tutaj jak najbardziej sprawiedliwi, obiektywni, no, moim zdaniem to ma sens i to spowoduje, że ten turniej będzie się w przyszłości jeszcze bardziej rozwijał. Turniej Kokoro zawsze odbywa się w duchu wielu wartości, przede wszystkim szacunku. Dlaczego, Shihan, szacunek jest obecnie ważny w naszym życiu codziennym? Czy zawsze był ważny? Tak naprawdę mamy w sobie tą empatię, jeżeli nie miłość bym powiedział, i bez szacunku przede wszystkim do drugiego człowieka, do przyrody, do zwierząt, nie będziemy w stanie w żaden sposób przetrwać. Jesteśmy częścią Ziemi, być może nawet czegoś więcej, czego jeszcze nie rozumiemy i tylko szacunek, a brak pogardy i jakby
usuwanie z siebie, z swojego wnętrza pogardy, a szukanie właśnie pojednania, szukanie szacunku, współpracy, zrozumienia spowoduje, że będziemy w stanie rozwiązywać problemy. Dzisiaj świat pokazuje, że tych problemów jest bardzo dużo. Myślę, że tak dużo problemów, jak jest w tej chwili, nie było od wielu, wielu lat. I moją receptą to jest właśnie szacunek, ciężka praca, aby po prostu stawić czoła temu, co nas czeka w przyszłości. Maciej Mazur. Maćku, jak podsumujesz te pierwsze 2 rundy? To chyba przede wszystkim taką dosyć dużą niespodzianką, przynajmniej dla mnie, jest zwycięstwo Dawida Mascalady nad Antonem Zimarewem, w którym upatrywałem triumfatora dzisiejszych zawodów. Bardzo wyrównana walka, jednak przewaga Dawida widoczna i jak najbardziej zasłużyło mu się zasłużone to zwycięstwo. I zobaczymy, czy teraz nie spełni się ten scenariusz, o którym właśnie wcześniej mówiłeś, że za 3. razem będzie chciał sięgnąć po zwycięstwo, aczkolwiek po drugiej stronie jest niezwykle doświadczony i też dzisiaj w świetnej dyspozycji Władimir Artiuszin. Ze mną pan Ryszard Piotrowski, jeden z członków klubu, bielańskiego klubu Kyokushin Karate, który zaczynał swoją drogę z karate już dawno temu. W stanie wojennym to było wiele lat temu, natomiast moje córki ćwiczyły karate pod okiem właśnie senseja Mazura i tak samo moje wnuki. Także to już są 3 pokolenia. Także uważam, że to, co robi Mariusz Mazur, to jest naprawdę wspaniała rzecz, szczególnie dla młodzieży i to, jak buduje tych młodych ludzi, jak te obozy, które organizuje, zajęcia, to wszystko ma naprawdę znakomity wpływ, nie tylko fizyczny, sportowy, ale też i psychiczny, i taką współżycie w środowisku młodych ludzi. Naprawdę jest to nieocenione. Przed Państwem reprezentant Gruzji, Dawid Mascalady. And the second finalist is Władimir Artiuszin, representative of Kazakhstan. Niestety nie udało się tym razem wywalczyć złota Dawidowi Mascaladze, ale udało się to złoto wywalczyć Władimirowi Artiuszynowi. Doświadczony zawodnik, bardzo silny zawodnik, więc tutaj skończyło się niestety przez Wazari na strefę Gedan. No cóż, takie jest życie. Za chwileczkę dekoracja, a później jeszcze podsumowanie. No cóż, organizacyjnie zawsze Mariusz Mazur, bielański klub mają dużo doświadczenia w organizacji imprez,
bardzo się przygotowują do takiego wydarzenia, które może nie jest długim wydarzeniem, nie ma zbyt dużo walk, ale potrafią skupić zainteresowanie wielu świetnych zawodników, trenerów, uzyskać zjednanie i publiczności, a przede wszystkim bardzo dobra współpraca z władzami miasta stołecznego Warszawy, przede wszystkim dzielnicy Bielany, które dają duże wsparcie dla działań organizacyjnych. Także duże gratulacje dla reprezentantów Kazachstanu, którzy się pokazali. To jest bardzo strony. Tu należy podkreślić, że Kazachstan niespełna 3 tygodnie temu miał kwalifikacje regionalne. W związku z tym ci zawodnicy jeszcze są na fali tych przygotowań w ciągu takiego sportowego życia. W związku z tym tutaj mieli czym się zaprezentować, ale przede wszystkim nazwisko Artiuszyn jest to szeroko znane nazwisko w świecie karate, z dużym uznaniem, z dużymi osiągnięciami. Także ten zawodnik tutaj był typowany na pretendenta do wygrania tego turnieju. Уровень турнира очень высокий, организация на высшем уровне, ну, прям организаторы, им отдельное спасибо. Бойцы все сильные, было очень интересно и полезно здесь подраться. Каждый бой по-своему был тяжелым. Обычно первый бой всегда самый тяжелый, потому что надо как бы войти в турнир. Всегда первый бой самый тяжелый. Надо тренироваться себе в удовольствие, стремиться к развитию и каждый день становиться лучше. Ze mną Marek Odzeniak, weteran polskiej sceny Kyokushin. Jak dzisiaj podsumujesz swój start w turnieju? Jak podsumuję? Ciężko mi jest tak na emocjach, bo dużo różnych emocji gdzieś tam przez moją głowę przechodzi. Nie potoczyło się tak, jakbym chciał. Dałem z siebie tyle, ile mogłem w tym turnieju, w tej walce. No, nie wiem, nie potrafię jakoś tak racjonalnie teraz powiedzieć. Jak zawsze dużo emocji, bo akurat to miejsce, ten turniej jest dla mnie bardzo ważnym. To jest taki strasznie duży kawał mojego życia. I jedyne co to czuję, że tak ten czas tak szybko strasznie płynie i te 17 lat zleciało nie wiadomo kiedy. I tyle, no zobaczymy co będzie dalej. Dziękujemy, że byliście z nami, dziękujemy, że oglądaliście ten reportaż i pamiętajcie, że już niebawem pojawi się relacja z Kokoro Cup Junior, więc obserwujcie Okiem Sportowca, a zdjęcia, filmy i wszystko, co opisuje ten wspaniały turniej Kokoro Cup znajdziecie na Okiem Sportowca.